Decydując się na uprawę storczyków, najczęściej wybieramy Phalaenopsisy. I nic dziwnego. Mają egzotyczną urodę, zdumiewają formami kwiatów i ich ubarwieniem. To właśnie o nich będzie dzisiejszy program. Zapraszam na dom pełen kwiatów. Phalaenopsisy są proste w uprawie, ponieważ tolerują przeciętną temperaturę pokojową i nie wymagają okresu spoczynku. Kwiaty tego storczyka są bardzo trwałe i zawiązują się na cyklicznie odradzających się pędach. Trudno już dziś zliczyć, ile odmian tej przepięknej rośliny trafiło do handlu. Phalaenopsis jest dostępny w wielu kolorach i wielu rozmiarach, od odmian miniaturowych do odmian o kwiatach wielkości naszej dłoni. Najważniejszą częścią storczyka dla nas są kwiaty. To ze względu na nie kupujemy te rośliny. Ważne, żeby pamiętać, aby podczas pielęgnacji nie zraszać kwiatów. Mogą się wtedy pojawić plamy lub przebarwienia. Kwiaty osadzone są na pędzie kwiatowym. Te storczyki, które kupimy w sklepie, mają pięknie poprowadzone, proste pędy kwiatowe. Te, które zakwitną w naszych domach ponownie, już zazwyczaj nie prezentują się aż tak dobrze. Dlatego musimy pamiętać, że kiedy roślina wypuszcza nowy pęd kwiatowy, musimy przymocować go do podpórki za pomocą specjalnych zaczepów lub tak zwanej żabki. Na pędzie kwiatowym znajdują się oczka pędowe. To właśnie z nich może wyrosnąć nowy pęd obsypany kwiatami. Często zastanawiamy się, czy wycinać pędy kwiatowe po przekwitnięciu. W przypadku Phalaenopsisów nie jest to konieczne. Możemy poczekać, aż pęd sam uschnie i wtedy go wyciąć. Zresztą często na końcach pędów pojawiają się nowe kwiaty. Jeżeli jednak chcemy zachować formę storczyka i skrócić pędy, warto pamiętać o oczkach pędowych i zrobić cięcie nad oczkiem. Liście Phalaenopsisa położone są naprzeciwlegle, wyrastają na zmianę. Najstarsze liście co jakiś czas żółkną i opadają. Jeżeli zauważymy, że liście zaczynają się marszczyć, wcale nie musi to oznaczać, że roślina ma za mało wody. Wręcz przeciwnie. To może oznaczać, że storczyka podlewamy zbyt często. Przy podlewaniu uważajmy, aby woda nie została w kątach liści. To może spowodować ich gnicie, za to warto je zraszać wodą lub specjalnymi odżywkami do storczyków. Phalaenopsis tworzy grubomięsiste, srebrzysto-szare twory. Są to tak zwane korzenie powietrzne. Nie należy ich obcinać, bo to właśnie one są odpowiedzialne za gromadzenie wody i dostarczanie energii roślinie. Pokryte są welamenem. Welamen to szaro-biała powłoka specjalnych gąbczastych komórek przystosowana do pobierania wilgoci z powietrza. Po podlaniu ich kolor zmienia barwę na ciemniejszą zieleń. Możemy pozwolić im rosnąć swobodnie, nie musimy chować ich do doniczki, chyba że przesadzamy roślinę. Aktywnie rosnące korzenie mają zielonkawe czubki, czyli stożki wzrostu. Zauważono, że storczyki rozwijają się lepiej w pojemnikach o przezroczystych ścianach, bo wówczas światło dociera także do korzeni. Taką doniczkę umieszczamy w osłonce, która może być również przezroczysta, ale nie musi. Warto co jakiś czas wyjąć doniczkę z osłonki i sprawdzić stan korzeni. Osłonki do storczyków często mają odpowiedni kształt, który umożliwia gromadzenie się nadmiaru wody na dnie, chroniąc jednocześnie korzenie roślin przed jej dotykaniem. W tropikalnych lasach deszczowych, które są dla storczyków naturalnymi siedliskami, rośliny te rosną na drzewach i pobierają wodę oraz pokarm z powietrza. Nie są więc pasożytami. Zaliczamy je do epifitów. W uprawie doniczkowej ważne jest więc, aby storczyki rosły w luźnym i przepuszczającym powietrze substracie. W normalnej ziemi do kwiatów szybko by zgniły. W skład podłoża do storczyków wchodzi kora sosnowa i niewielka ilość torfu, a także startowa dawka nawozu, dlatego po przesadzeniu nie musimy nawozić naszych roślin przez następnych kilka tygodni. Podłoże dla Phalaenopsisów musi charakteryzować się dobrą przepuszczalnością i porowatością. Przez luźne podłoże, w którym uprawiane są storczyki, woda przepływa jak przez sito. Dlatego najskuteczniejszym sposobem nawadniania są kąpiele. W tym celu wyjmujemy rośliny z osłonki i zanurzamy w wodzie. Możemy też wlać wodę do osłonki i pozostawić w niej bryłę korzeniową tak długo, aż całkowicie nasiąknie wodą. Następnie wyjmujemy ją i osączamy. Taką kąpiel przeprowadzamy średnio raz w tygodniu, o ile roślina nie jest w okresie spoczynku. W
okresie spoczynku storczyków nie nawozimy i ograniczamy podlewanie. Korzenie storczyka są wrażliwe na zasolenie, czyli zbyt intensywne nawożenie, które może doprowadzić do ich poparzenia. Dlatego storczyki należy zasilać z umiarem. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po nawóz lub odżywkę dla storczyków. Mają one zbilansowany skład, dopasowany do potrzeb żywieniowych tych roślin. Odżywki stosujemy raz w miesiącu. Są one dostępne w postaci specjalnych aplikatorów. Nawóz rozcieńczamy w wodzie i podlewamy nim roślinę. Możemy też w takim roztworze zanurzyć osłonkę z korzeniami i podłożem. Do tematu storczyków będziemy jeszcze wracać. Podobno kto raz zacznie uprawiać storczyki, pozostanie ich wielbicielem już na zawsze. A za tydzień powiemy o skrzydłokwiatach. Do zobaczenia.